Cześć, nazywam się Piotr. Witam Was wszystkich na kanale Polak za granicą, Benefit w UK. Ile go zabierają w momencie, kiedy pracuję i zarabiam? I czy to jest dużo? No myślę, że wielu z Was, jak usłyszy ile, to tu się wywoła ciężka burza pod komentarzami, ale to kiedy indziej. Słuchajcie, do tematu, czyli Anglia jest skończona. Słuchajcie, tak jest. Anglia jest skończona. Tutaj nie ma już co szukać. Prawda jest taka, że niestety, ale w Anglii się skończyło to, że możecie się dorobić. Po pierwsze, jeżeli tu przyjechaliście 20 lat temu, macie jakiś fach w ręku, kupiliście dom, to owszem, będzie się Wam tutaj w miarę dobrze żyło, bo macie swoją chatę, nie musicie płacić za wynajem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o to, czy tu jeszcze warto, no niestety, koszty życia dla zwykłych szarych ludzi, którzy nie mają jakichś super biznesów, nie zrobili jakiegoś super hajsu kilkanaście lat temu, nie wbili się gdzieś w jakąś nizinę taką, gdzie nie ma za bardzo ludzi, którzy wykonują takie usługi, bo tu generalnie mówimy o tym, że Polacy bardzo często wykonują usługi, remonty, naprawy, jakieś coś specjalistycznego, jako hydraulicy, elektrycy. No i prawda jest taka, że ci ludzie mają całkiem dobre pieniądze i zawsze będą mieli, bo Anglicy wołają ludzi do wszystkiego. To jest pierwsza kwestia. Jeżeli jesteście zwykłymi zjadaczami chleba, którzy muszą pracować na to, żeby cokolwiek mieć i cokolwiek zarobić, przez te lata tutaj nie kupili domu, nie mają niczego, to już niczego się tutaj nie dorobią. W tej chwili, żeby coś tu mieć, zarobić, żeby to jakoś funkcjonowało, no to tak naprawdę musicie pracować po 12 godzin. To jest tylko kierat spanie, kierat spanie, kierat spanie i nic więcej. I co to jest za życie? To nie jest życie, to jest ciągłe harowanie. Koszty najmu podskoczyły niesamowicie. Tutaj na północy, gdzie ja mieszkam, zaczynają się zrównywać te koszty z kosztami w innych częściach Anglii, tych południowych. Ja mam domek trzypokojowy i teraz, żebym ja sobie go wynajął nie od spółdzielni mieszkaniowej, ale od prywatnego właściciela, to muszę już sobie szykować w takiej okolicy, na wioseczce z dala od ludzi, gdzie jest cicho i spokojnie. Ja już muszę sobie szykować w tej chwili 1,5 do 2 tysięcy funtów. To jedna osoba pracuje tylko na wynajem, a druga osoba pracuje na co? Na resztę rachunków i na jedzenie. I tyle Wam z tego zostaje. Druga sprawa to wsparcie, jakiekolwiek tutaj. To już nie macie na co liczyć tak naprawdę. Nie ma na co liczyć, dlatego że wsparcie jest dla obywateli. Wsparcie dostają tylko obywatele, bo taki jest kierunek rządu. Rząd kieruje się tym, żeby ich ludzie mieli dofinansowanie, wsparcie, żeby ich ludzi zatrudniano. Ja się wcale temu nie dziwię. Absolutnie się temu nie dziwię. Rozumiem to, po prostu mówię, że no tu już się zarobić nie da w ten sposób, bo oni są nastawieni wyłącznie na swoje. Wiecie, jak patrzycie na koszty kredytów, które poszły tutaj niesamowicie w górę, a poszły ogromnie, jak niektórym ponad dwukrotnie wzrosła rata za kredyt, jak sobie policzycie, jak wysoko poszedł do góry prąd, gaz, podstawowe rzeczy, to jest po prostu szok. Powiem Wam szczerze, że żeby odwiedzić Polskę, odwiedzić rodzinę, to cena biletu za osobę wahała się od 180 do 390 funtów. Słuchajcie, to jest 2000 zł za osobę. A gdzie bagaże? W jedną stronę, czyli ja, żona, moja córka, to mamy 6000 zł. 6000 zł w jedną stronę za same bilety. Do tego mówimy razy 2, czyli 12 000 zł za to, żebyśmy w okresie letnim, teraz kiedy zaczęły się wakacje w Polsce, żebyśmy polecieli do Polski. Czy to jest normalne? W okresie świątecznym bilety sięgały cen 700-800 funtów za osobę. To było 3500 do 4000 zł za jedno siedzenie w samolocie. I mówimy o Ryanerze. My tutaj nie mówimy o jakimś super wypasionym miejscu, tylko wersja ekonomiczna, najtańsza. Więc jak tu może być dobrze? Cały rok zbierać na to, żeby móc pojechać raz do rodziny i ją odwiedzić raz w roku. Stosunek ludzi do obcokrajowców niesamowicie się zmienił. Jesteśmy tutaj niechciani. I każdy, kto ma trochę oliwy w głowie, mieszka więcej niż tam 3-4 lata, paręnaście lat, albo zdychę lub więcej, to doskonale o tym wie, jak to jest, że jesteśmy tutaj niechciani, że nikt nas tu nie chce. Ta niechęć jest taka, że czuć ją dosłownie wszędzie. Nie tylko jak idziecie do ludzi. Ja osobiście spotkałem się, robiąc usługi, z tekstem od babki, że ja powinienem wziąć taniej. Ja mówię, dlaczego? No bo pan jest nie tutejszy. A co jej powiesz? Nic. Nic nie możesz, bo to ty będziesz mieć problemy, jeśli im coś powiesz. To im będzie wiara, nie tobie. Dostęp do opieki zdrowotnej. Mówicie, dużo ludzi wszędzie, słyszę, ciągle narzeka na Polskę. Jaka ta Polska jest zła. Tak długo trzeba czekać do lekarzy. Słuchajcie, wy jak idziecie do lekarza i dostajecie skierowanie, to wy wiecie, że macie to skierowanie, będziecie u lekarza tego i tego dnia. W Wielkiej Brytanii
Nie ma czegoś takiego, że dobra, to pan będzie za tydzień, za miesiąc, za pół roku czy za 5 lat przyjęty. Nie. Nikt nie da wam daty. Czekacie na jakiś głupi list, który z łaski swojej powie wam wtedy, kiedy przyjdzie, że macie wizytę wyznaczoną tu i tu, na ten dzień. No i taka mała ciekawostka. Ja czekałem na list do kliniki bólu związanej z moją plecami. Ja czekałem na taki list 4,5 roku. I wiecie co? Po 4,5 roku usłyszałem, że na problemy z moim kręgosłupem dostanę paracetamol. Wcześniej lekarz potrafił mi dać tylko kokodamol. No i jak się ostatnio okazało, właśnie przez to miałem ograniczone prawo jazdy na 3 lata i wcale nie pomagało. A kiedy dostałem normalne leki, przeniosłem się do nowej, przeprowadziliśmy się tutaj, gdzie mieszkamy w tej chwili, to te leki mi lekarz zabrał. Dlaczego? No bo stwierdził, że oni nie praktykują podawania tych leków tutaj i ja tych leków nie dostanę. Natomiast lekarz z kliniki bólu odezwał się pierwszy raz po 4 latach i zaprosił mnie na wizytę oddaloną o ponad 300 km. Ja się zapytałem gościa, słuchaj, to ty wiesz, że ja mam problemy ze zdrowiem, a mówisz mi, że ja mam 300 km jechać w jedną stronę z małym dzieckiem i to jeszcze na 8 rano. No to mówię, życzę ci powodzenia. Oczywiście nie zgodziłem się na tą wizytę, powiedziałem, że kliniki bólu są w mojej okolicy, przynajmniej jest ich kilka i to jest dużo bliżej niż tam, gdzie oni mnie wysłali. Dali mi list, pół roku później dostałem właśnie tą wizytę. Powiedzcie mi, co jest lepsze, czekanie na list, który nie wiadomo kiedy przyjdzie i co w nim będzie napisane, gdzie was wyślą, czy to, że idziecie i wiecie, kiedy macie następną wizytę u lekarza. To są takie rzeczy, które ludziom mieszkającym w Polsce, z tego co widzę, jest trudno pojąć, ale naprawdę narzekacie na swoje, a cudzego nie znacie. Bo gdybyście się chociaż trochę zastanowili, to przestalibyście narzekać. Anglia nie ma służby zdrowia, bo gdyby miała, to by ludzie nie jeździli do Polski, do dentysty, nie lataliby Anglicy do specjalistów polskich, żeby się leczyć. Nie lataliby do chirurgów składać sobie kończyn i innych takich rzeczy. Nie jeździliby kobiety nie latałyby albo nie jeździłyby na kosmetykę estetyczną. Zarobki tutaj nie rosną, koszty rosną i nie ma tutaj praktycznie już możliwości rozwoju. Jakieś tam gadanie ludzi o tym, że można się rozwijać tutaj w Anglii. Stary, jak się tu urodziłeś albo tu wychowałeś od dziecka, skończyłeś tutejsze szkoły, to może możesz się rozwijać. Ale człowiek, który ma 40 lat albo ponad 40 lat, nie ma skończonych tutejszych szkół, nie jest tubylcem, nie ma czego szukać. Taka jest prawda. Anglia jest dobra dla tych, którzy lubią taniec. Od poniedziałku do piątku w pracy, w poniedziałek w robocie są na kacu, a w piątek kończą robotę i pierwsze co? To monopolowy. To jest kraj stworzony dla takich ludzi. Masę takich ludzi znam. Mogę wam pokazać dzielnice, które tak wyglądają. Zresztą w przyszłym tygodniu przejedziemy się na dzielnicę w Doncaster. Pokażę wam, jak wygląda, gdzie są polskie sklepy. I sami ocencie, czy wam się tak podoba ta Anglia. Bo to nie jest ta Anglia, którą wy znacie z filmów. To już dawno nie jest ten kraj. On się zmienił, bardzo się zmienił. Zmieniają go bardzo ludzie, którzy tu przyjeżdżają albo legalnie, albo nielegalnie. Stał się też bardzo niebezpieczny. Niestety, to trzeba sobie powiedzieć, że kraj ten stał się bardzo niebezpieczny. Dziękuję, że jesteście, że oglądaliście. Jeżeli obejrzeliście to do końca, proszę zostawcie komentarz gdzieś na dole, zostawcie łapkę w górę. To pomaga rozwijać ten kanał, zaczyna się chcieć coś robić, a myślę, że dużo jeszcze zostało do opowiedzenia całej tej mojej historii. Na razie skupię się na swojej historii, a potem gdzieś tam pomiędzy powrzucam historię innych osób, które znam stąd. Tak jak powiedziałem, Anglia dla mnie się skończyła. Jeszcze z około rok temu było nas tutaj ponad 1 200 000. Ile nas teraz zostało? Ludzie cały czas wyjeżdżają, bo wiecie co? Jak mam tu mieszkać i klepać biedę, to ja to wolę w swoim kraju. Taka jest prawda. Jeżeli ja mam siedzieć w Anglii i słuchać na każdym kroku, gdzie się tylko tam trafi, że jestem nie stąd, żebym się wynosił i tak dalej, jeżeli ja mam patrzeć na to, że moje dziecko jest tutaj poniewierane, jest mu ubliżane, nie ma się z kim bawić, bo dzieci w okolicy go nie akceptują tylko swoich i w szkołach jest dokładnie to samo. Jeżeli moja praca ma wyglądać tak, że ja mam tutaj siedzieć po 12 godzin w robocie i nie mieć czasu na rodzinę, na dziecko, to ja bardzo dziękuję. Ja wolę wracać do siebie, do kraju, zarobić nawet najniższą krajową. Moja żona zarobi najniższą krajową, każdy głupi zarobi w Polsce najniższą krajową i nam wystarczy. My doskonale wiemy, jak wygląda życie w Polsce, ile ono kosztuje i nawet gdybyśmy mieli wynajmować, to i tak nie byłoby źle. A jeżeli ktoś mi mówi, że bo w Polsce jest źle, nie da się zarobić, ja nie wracam do Polski. Ja nie wracam do Polski dla pieniędzy, to o tym pamiętajcie. Ja wracam do siebie, do domu. Ja wracam do tego, żeby być blisko rodziny, żeby móc rozmawiać z ludźmi, którzy mnie otaczają, żeby móc się zatrzymać w sklepie, porozmawiać z panią ekspedientką, zaczepić kogoś na ulicy, czy ktoś mnie zaczepi i móc pogadać. Nie wiem, wyjść na plac z dzieckiem, pogadać z innymi rodzicami, widzieć, jak moje dziecko się cieszy, jak moja córka się cieszy, a nie jak jest jej przykro, bo nikt się z nią bawić nie chce. Więc nie mówcie, że w Polsce jest źle.